Cześć YouTube, witam w kolejnym odcinku Horn TV, Twojego programu informacyjnego na temat produktów pochodzących z dystrybucji firmy Horn Distribution. W tym odcinku chciałbym zaproponować rozmowę na temat rozwiązań poprawiających dźwięk pochodzący z telewizora. Jeśli połączymy dwa słowa, dźwięk i telewizor, najczęściej spotykaną odpowiedzią staje się soundbar. Dlaczego tak się dzieje oraz czym jest soundbar i jakie ma możliwości, o tym postaram się opowiedzieć właśnie w tym odcinku. Za przykład posłuży mi soundbar Denon DHT S516H. Zapraszam. No dobrze, ale czym tak naprawdę jest soundbar? W krótkim i dosłownym tłumaczeniu to belka dźwiękowa. W każdym razie jest to urządzenie, zazwyczaj podłużne, odtwarzające dźwięk. Ale czy jest to zwykły głośnik? Głośniki mogą być wyspecjalizowane i dedykowane do realizacji określonych zadań. Nie inaczej jest w przypadku soundbarów. I ich zadaniem jest odtwarzać dźwięk z telewizora. Dlaczego akurat mają to robić, skoro telewizory mają swoje własne wbudowane głośniki? Otóż problem, czy też zagadnienie związane jest z dwoma elementami. Postęp technologiczny, jaki się dokonał od początków telewizji, pozwala nam obecnie na tworzenie telewizorów nie tylko płaskich, ale i bardzo cienkich. Teraz już mało kto pamięta telewizory kineskopowe, które były bardzo ciężkie i zajmowały bardzo dużo miejsca. Dziś cienkie panele ciekłokrystaliczne pozwalają na uzyskanie bardzo dużych przekątnych, a przy tym telewizor zajmuje niewiele miejsca na szafce. I ten sukces spowodowany postępem technologicznym zrodził swego rodzaju problem. Panele są obecnie tak cienkie, że telewizory można już nawet nie tyle powiesić na ścianie jak obraz, ale można go dosłownie przykleić do ściany. I tu pojawia się pytanie, gdzie są głośniki? Myślę, że można swobodnie uznać, że jakość i wielkość obrazu telewizorów rośnie odwrotnie proporcjonalnie do oferowanego przez nie dźwięku. Producenci uciekają się do różnego rodzaju trików i emulacji, próbując w cudzysłowie oszukać dźwiękiem. Ale fizyki nie da się oszukać i jeśli chcemy uzyskać dźwięk adekwatny swoją jakością do obrazu, musimy zaopatrzyć się w coś, co nam ten dźwięk dostarczy. W przypadku dźwięku z telewizorów mamy kilka możliwości, ale w tym odcinku skupię się na konkretnym rozwiązaniu soundbarowym. Za ten właśnie przykład posłuży mi soundbar firmy Denon o oznaczeniu DHT S516H. Zobaczmy, co skrywa pudełko, w które zapakowany jest produkt. Po otwarciu pudełka z lewej strony zauważamy szare pudełko zawierające akcesoria. Są to wszystkie niezbędne elementy potrzebne do uruchomienia, jak kabel zasilający dla listwy i subwoofera, kable sygnałowe, HDMI i optyczny, mini jack, ale są tu również metalowe stopki podwyższające czy silikonowe poduszki samoprzylepne. Jednym słowem, wszystko co potrzebne. Jest tu również instrukcja obsługi. Pod kolejną warstwą skrywa się subwoofer, dzięki któremu w imponujący sposób poczujemy wszystkie wybuchy, a i muzyka stanie się żywsza. Kolejny element to już sama listwa. Soundbar DHT S516 mierzy nieco ponad metr szerokości, dzięki czemu stanowi naturalne uzupełnienie nawet dla dużych telewizorów.
Od spodu urządzenie wyposażone jest w gumowe podkładki, do których dodatkowo możemy domontować załączone w zestawie podwyższenie. Natomiast tył urządzenia posiada otwory umożliwiające powieszenie na ścianie oraz gwintowane otwory do zastosowania z dedykowanymi wieszakami. Tył urządzenia to również przyciski umożliwiające parowanie Bluetooth oraz przycisk konfiguracyjny. We wnękach umożliwiających wygodne prowadzenie kabli skrywa się szereg gniazd połączeniowych, klasyczne gniazdo RJ45 do kablowego podłączenia z internetem, gniazdo USB, koaksjalne, optyczne oraz AUX mini jack. Z lewej strony znajduje się dodatkowe wejście HDMI oraz główne gniazdo połączeniowe z HDMI ARC. Mamy tu również możliwość podłączenia diody na podczerwień. Na samym końcu oczywiście gniazdo zasilające. W pudełku znajdziemy również przydatny kartonowy szablon obrazujący instrukcję montażu ściennego wraz z naniesionym wzorem uchwytów umożliwiające łatwe i wygodne wykonanie niezbędnych otworów w ścianie. Przejdźmy teraz do szybkiego montażu. Ja mam już wcześniej zamontowaną pod telewizorem dedykowaną pod soundbary półkę. Za telewizorem zostały już wcześniej przeprowadzone dwa kable, zasilający oraz sygnałowy w postaci HDMI. Podłączamy kable zgodnie z oznaczeniami z tyłu urządzenia i gotowe! Do podłączenia został jedynie subwoofer, którego podłączenie jest jeszcze łatwiejsze. Dzięki temu, że subwoofer komunikuje się bezprzewodowo z soundbarem, wystarczy podłączyć do niego jedynie kabel zasilający. Gotowe! Teraz możesz cieszyć się żywym i emocjonującym dźwiękiem, na jaki zasługuje Twój telewizor. Łatwo i wygodnie. Jednak to jeszcze nie koniec, ponieważ soundbar DHTS516H posiada bardzo ciekawą funkcjonalność, o której opowiem w kolejnym odcinku. Zapraszam na kolejny odcinek, w którym pokażę, jak aktywować i skonfigurować system HEOS.